Zaraz zobaczymy, jak mnie widać i czy mnie widać. Cześć moi kochani, z tej strony Alan Cyprysiak i tak sobie pomyślałem, że wstawiam te filmiki i wstawiam, a tak naprawdę niektórzy z Was lajkują mojego fanpage'a i tak naprawdę mnie nie znają. Dlatego od czasu do czasu postanowiłem, że będę wrzucał jakieś wideo, na których sobie po prostu gadam o wydarzeniach z mojego życia, o tym, co się u mnie dzieje i jakby poznacie moje życie bardziej od kuchni. Rozmawiamy sobie dzisiaj o Woodstocku. Pierwszą rzeczą, jaką chcę się z Wami podzielić, jaką chcę z Wami porozmawiać, o jakiej chcę z Wami porozmawiać, jest Woodstock. Ja jeżdżę na ten festiwal od 4 lat, to już był mój 4. raz. Wczoraj z niego wróciłem. Byłem niesamowicie szczęśliwy i śmierdzący, musiałem się domywać jakąś godzinę. Nie wiem, czy Was to interesowało, ale to powiedziałem już. Pierwszy raz na Woodstock pojechałem z takim zamysłem, że sam się sprawdzę, czyli zobaczę jak tam jest. Ja lubię próbować nowych rzeczy, pomimo tego, że ludzie, którzy mnie znają, uważają mnie za strasznie pedantyczną osobę i mówili, jak Ty sobie tam dasz radę, tam jest smród, brud i w ogóle syf. Pomimo tego, że często te osoby, które mi o tym mówiły, nawet nie były na tym Woodstocku, więc tym bardziej tego nie słuchałem i postanowiłem spróbować. Co ja mam? Co ty masz? Minimum o 12. Pojechałem na Woodstock i co się okazało? Okazało się, że jest to bardzo fajny festiwal. Dzieje się tam naprawdę dużo i dzieje się tam naprawdę wiele fajnych rzeczy. Nie spotkałem się ani razu z jakąś niemiłą sytuacją, no może z jakimiś tam 2 takimi troszeczkę mniej przyjemnymi, aczkolwiek wiadomo, jak jest ponad 700 tysięcy ludzi na tak małym obszarze, bardzo często zdarzy się jakiś error człowieczy, więc nie ma się co tym przejmować. Ja zawsze przyjeżdżam na Woodstock ze względu głównie na atmosferę, jaka tam jest. Często jest tak, że na Woodstocku prawie nie jestem na żadnym koncercie, tylko chodzę sobie po pasażach i po prostu poznaję nowych ludzi. Tak też było w tym roku, byłem tylko na Krzysztofie Zalewskim jakieś 15-20 minut, potem kolega wyciągnął mnie na Judas Priest, ale ja będąc już pod sceną postanowiłem się wrócić, bo nasza koleżanka przyjechała, więc... Przechodząc sobie obok dużej sceny na Woodstocku w tym roku, powiedziałem do siebie, że wystąpię na tej scenie, ja się tam znajdę i w ogóle, nie? I następnego dnia kolega powiedział, żebyśmy się spotkali na warsztatach u Piotra Bukartyka na ASP, Akademii Sztuk Przepięknych. Pobłądziłem trochę, bo to był mój pierwszy raz, jak poszedłem na warsztaty. Od 4 lat nigdy nie byłem na warsztatach na ASP i żałuję, że tego nie robiłem, bo okazało się, że to jest bardzo fajnie jest tam pójść i zobaczyć, że Woodstock ma do zaoferowania znacznie więcej niż tylko chodzenie właśnie i na koncerty i picie piwa. Po kilku dniach intensywnego chilloutu postanowiłem sobie dzisiaj pójść na warsztaty. Jestem 4. raz na Woodstocku, ale na warsztaty poszedłem dopiero pierwszy raz. Nigdy nie miałem zbytniej motywacji, żeby to zrobić i dzisiaj sobie poszedłem na warsztaty między innymi z Piotrem Bukartykiem. Śpiewali piosenkę, widziałem, że tam się ludzie ustawiają w kolejce, więc postanowiłem sobie pójść. Też w tę kolejkę, nie znam piosenki, nauczyłem się szybko bridge'a i wybrali mnie do tego, żebym zaśpiewał na zakończeniu Woodstocku część finałowej piosenki. Sobie właśnie się z tego bardzo cieszę, ponieważ spróbowałem i zawsze chciałem zaśpiewać na woodstockowej scenie. No może nie jako... No to jest pierwszy krok. Wkrótce zaśpiewam jako solowy wokalista. Poniesło mnie. Jako jedyny chłopak byłem głównym wokalem razem z 5 dziewczynami. Czyli z 4 dziewczynami i 1 dziewczynką, którą serdecznie pozdrawiam. Super sobie dała radę. Jedziemy. A to jest kamera? Tak? Jedno nad nami niebo, każdy co innego widzi w nim. I z tylu chmur ponad głową czarną ty, a ja różową.
nogą bitej bym. Jedno nad nami chcę wiem. Leć górą, ja pójdę dół. Nie nawracaj mnie, bo słucham tego dzień za dniem. I może nie wiem czego chcę, ale czego nie chcę wiem. Dawajcie sorry. Tak, bo musimy zrobić tę drugą część tego bridge'a. Tak, drugą część. Sorry, bo ja się zagadałam. No to jak ja mam leading, czy ja mam nie nawracaj mnie, posłucham tego dzień za dniem. Dobrze, będzie. Tak. Nie nawracaj mnie, posłucham tego dzień za dniem. A, może tak jest. Nie nawracaj mnie, posłucham tego dzień za dniem. Było za ciebie w ogóle trochę. No tak. Nie nawracaj mnie, posłucham tego dzień za dniem. I tak trochę się podnieciłem, ponieważ zawsze chciałem stanąć na woodstockowej scenie, co prawda jako solowy artysta z własnym materiałem, ale jakiś taki pierwiastek tego marzenia, taki mały pierwiastek się spełnił, ponieważ stanąłem na tej dużej scenie, zobaczyłem jak to jest. To była tak naprawdę największa scena, na jakiej do tej pory wystąpiłem. I takim małym miałem swój mini moment. Tym bardziej fajnie było, że po koncertach, które były, ponieważ ceremonia zamknięcia Woodstocku, może już zacznę mówić Poland Rock, bo to jest w końcu Poland Rock teraz. Ceremonia zamknięcia Poland Rocka jest ostatnią rzeczą tak naprawdę, no bo jest ceremonia zamknięcia, więc były obawy, nie miałem naprawdę siły, żeby się czymkolwiek przejmować. Nie wiem, czy coś słychać, czy nie, ale w każdym razie jestem już na backstage'u i czekamy na wejście. Jestem bardzo śpiący. Nie chce mi się nic. Może to i dobrze, bo nie mam nawet jakby, można powiedzieć, siły, żeby się jakoś porządnie zestresować. Zresztą ja zazwyczaj na lajcie podchodzę do takich rzeczy. No. W każdym razie trzymajcie za mnie kciuki, bo to wielka chwila nadchodzi! Myślałem sobie, że może być mniej dużo osób niż było po prostu na koncertach, ale się fajnie zdziwiłem, ponieważ na ceremonii zostało tak naprawdę 95% osób, które były wcześniej na koncertach. Całe pole było zapełnione po prostu przy dużej scenie. Ja niestety byłem tak śpiący, że tylko modliłem się, żeby nie walnąć jakiejś bukwy po prostu w trakcie śpiewania. Byłem też strasznie głodny i strasznie chciałem do łazienki, ale już nie chcieli nas puścić, więc trzeba było, wiecie, wstrzymać. No i super, wystąpiłem u boku takiej znanej persony muzycznej jak Piotr Bukartyk. Jest mi niezmiernie miło, że mogłem to zrobić. I to chyba tyle, co chciałem powiedzieć. Jedno nad nami niebo, każdy co innego widzi w nim. Tyle ból ponad głową, czarną ty, a ja już nową Nie nawracaj mnie, posłucham tego dzień za dniem. I może nie wiem czego chcę, ale czego nie chcę wiem. Nie nawracaj mnie, posłucham tego dzień za dniem. I może nie wiem czego chcę, ale czego nie chcę wiem. Kochani, reasumując, jeżeli chodzi o Woodstock Festival,
Poland Rock Festival. Bardzo serdecznie zapraszam Was do tego, byście się tam wybrali, ponieważ festiwal jest darmowy. Tak naprawdę niczym nie ryzykujecie. Jeżeli Wam się nie spodoba, to po prostu najwyżej trochę pocierpicie. Jeżeli chodzi o higienę, o której tak dużo ludzi mówi, jeżeli tylko chcecie, możecie się wykąpać. Jest wiele zimnych prysznicy, są ciepłe prysznice, zimne są bezpłatne, ciepłe są płatne. W tym roku była cudowna pogoda, więc nawet to, że prysznice były zimne, nie było żadnym problemem, ponieważ dosłownie w kilka minut już byliście całkiem susi. Jeżeli chodzi o pozostałe kwestie, jak na przykład przemoc, tak jak wspominałem, przemoc jest tam naprawdę w świadomych ilościach. Największą ilość przemocy, jaką możecie tam uświadczyć, to chyba autoagresja, jeżeli chodzi o za duże ilości spożytego alkoholu lub innych poprawiacie nastrojów. Ale tak jest chyba na każdym festiwalu i chyba nie trzeba Was, jeżeli chodzi o to, uświadamiać. Druga rzecz, bardzo ważna rzecz. Jeżeli wyjedziecie na taki festiwal, zobaczycie tak naprawdę, że ludzie są różni i że nie warto z tego powodu krytykować pozostałych osób za to, że chcą być inni od reszty. Ponieważ jakby w tym życie jest cudowne, że każdy jest inny i że możemy poznawać tę inność, możemy to odkrywać i dzięki temu świat jest różnorodny i nie jest nudny. To jest najważniejszy aspekt tego festiwalu, że różne kultury się spotykają i żyją razem ze sobą w zgodzie, bez większych starć. Nawet ze sobą rozmawiają i nawet się przytulają i fajnie spędzają razem czas. Także bardzo serdecznie Was zachęcam do wybrania się na Poland Rock Festival. Mam nadzieję, że zobaczymy się tu za rok. Ja na pewno będę. marzą co aniele, który mnie niesie w objęciach do nieba. Jednej do serca tak mało mi trzeba, a jednak widzę, że żąda za wiele. Jeżeli podobał Wam się mój pierwszy vlog, napiszcie mi, o czym chcielibyście się dowiedzieć, jeżeli chodzi o moje życie, o mnie. Może chcecie, żebym zrobił Wam jakieś Q&A, może chcecie, żebym powiedział o jakiejś części swojego życia, o której jeszcze nie wspominałem. Mam nadzieję, że dostanę od Was parę komentarzy z takimi propozycjami i niezmiernie na nie czekam. Także dziękuję Wam bardzo i życzę Wam wszystkiego dobrego. Trzymajcie się, moi drodzy.